Dashbur, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj na terenie okręgu pilskiego. Tak jest, okręg Piła. Siema Maciuś. Cześć Kamilku. Dawno się nie widzieliśmy, sporo lat się znamy, jakoś tak wyszło, że dawno nie było czasu się spotkać. Z 2 lata. Będziemy polowali przez 3 dni na OHZ Kujan, to jest OHZ Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Będziemy się przemieszczali między 2 obwodami, obwodem 21 i obwodem 28. Postaram się trochę pokazać widzom Sudeckiej Ostoi i Kamilowi kawałek ładnego terenu. Ja tu też nie przyjechałem głównie na polowanie, tylko z racji tego, że Maćka znam, chcę Wam pokazać, jak wygląda gospodarka na terenie OHZ-ów, ponieważ tutaj to jest troszeczkę inna bajka. Koło OHZ to tylko się pokrywa tym, że koło dzierżawi obwód i OHZ ma obwód. Natomiast tutaj pojedziemy sobie na pasy zaporowe, intensywne 3 dni. Będziemy polowali na jelenie byki. Jak Hubert da, to i będzie Daniel Byk. Tak. Jeśli spotkamy coś ciekawego, bo na terenie Wielkopolski możemy polować na byki Daniela we wrześniu też. Także zobaczymy, jak coś się uda, to spróbujemy, ale generalnie naszym głównym celem będzie jeleń byk i spróbujemy coś z tego terenu ciekawego wybrać. No ale jeszcze pójdziemy na kaczki, bo Borys jest z nami, gdzieś tam się wybierzemy troszeczkę podeptać w ciągu dnia. No co od razu Wam powiem na początku, przyjechaliśmy tylko do łowiska, zaparkowaliśmy samochód, jeszcze nie zdążyłem dobrze postawić stóp na ziemi z auta, a już byk ryczy. Także idziemy, spróbujemy podejść tego byka, zobaczymy. Nie mówię, że strzelimy na pewno, natomiast no, spróbujemy sobie popolować, ale też mówię, chcę pokazać Wam gospodarkę na OHZ-cie. Maciek, młody kierownik OHZ-u. Mnie najbardziej interesuje temat właśnie gospodarki na terenie dzierżawionych obwodów przez Zarząd Główny, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. To co, ruszamy? Myślę, że ruszamy. Czas jest odpowiedni, więc do działania. Na polowanie i dashbur. No i co tu, Maciuś, mamy? Odchody, prawdopodobnie są to odchody wilka. No nieprawdopodobnie, tylko na 100%. Raczej tak. Białe, słuchajcie, typowo z mięsa. Ewidentnie nie są świeże, ale jak idziemy po drodze, były tropy na piachu. No i pierwsze co przyszliśmy to... Generalnie na tych 2 obwodach mamy dość, że tak powiem, poważny problem z wilkiem ogólnie w nadleśnictwie Złotów. Jest też, a to jest nadleśnictwo Złotów, tak? to jest nadleśnictwo Złotów. Mamy obok OHZ Lasów Państwowych Krajenka. Z drugiej strony mamy OHZ Lutówko, a OHZ Zarządu Głównego jest w środku. Generalnie mamy też tu hybrydy wilka. Także wilki zaczęły się mieszać z psami, więc stanowi to duży problem. No i myślę, że w jakimś najbliższym czasie mam nadzieję, że coś się zmieni z odstrzałem wilka w Polsce, bo problem jest tu naprawdę poważnej wagi. No ja powiem, że na stronie Zarządu Głównego się pojawiła pierwsza informacja, żeby zgłaszać spotkania z wilkami, kontakty jakiekolwiek macie, to możecie, ja też zachęcam do tego, żeby to robić. My mamy odcinek nakręcony u nas w Sudetach z piękną watachą wilków, natomiast tutaj tylko wyszliśmy z auta, uszliśmy, nie wiem, 600 metrów, 500 może, już pierwsze ślady, pierwsze oznaki bytowania. No jest ich za dużo, po prostu jest ich za dużo, no i trzeba coś robić, żeby tych wilków było mniej. Nie? Tak jest. Idziemy. Działamy dalej. Tak.
łanie to nie przyjdzie, to jest mało prawdopodobne. Tak. No, jak nie ma łań, to przyjdzie wtedy. Idziemy na prosto. Teraz tym szlakiem pójdziemy. Strasznie mi gorąco. Słuchajcie, kolejne wyjście. Wczoraj były byki ryczały. Udało się nawet jakiegoś byka nagrać. Były daniele, były dziki, mieliśmy nawet 2 wilki. Ale niestety... No niestety nie udało się nagrać, niestety 2 wilki były. Ale no nic, przyjechaliśmy dzisiaj rano, zacznie świt, kolejne wyjście. Jest bardzo ciepło, nie Maciek? Za ciepło, jak na wrzesień. Normalnie powinniśmy mieć z 5 stopni, może nawet koło zera, a dzisiaj mamy około 15 stopni. Mimo tego wyszliśmy z auta pod miejscowością i było słychać już, jak byki grają na lesie, a więc spróbujemy coś dzisiaj podziałać. Zobaczymy, i nagrać. No, także ruszamy na podwóz.
standardowa i to. Typowo tak jak wilk robię od brzucha zaczął. No, tu wyrwie, nie? Drastyczne widoki. Pa, oni się wróci, bo szynki są całe jeszcze. Ale trzeba są wyżarki. To co mówiliśmy, jak wychodziliśmy na pierwszym wyjściu, nie? Tak, tak. Dzisiaj mamy żywy dowód. Koledzy tutaj strażnicy znaleźli w trakcie pracy. Dosłownie z rana. Zaraz wam Michał pokaże. Farba totalnie świeża. Więc tutaj mamy wygryzione trzewia, standardowo jak wilk robi. Za mną jeden płot, tam jest drugi płot, więc sobie pogoniły jelenie na płot. I cielątko niestety poległo. Tak, tak. Wczoraj niedaleko, gdzieś powiedzmy może z 1,5 kilometra stąd widzieliśmy 2 wilki. Wczoraj rano też szukałem postrzałka z kolegą. Znaleźliśmy zjedzoną łanię przez wilki. No i mamy, że tak powiem, dzień później mamy zjedzonego cielaka, tak jak Kamil mówił. Klasyczny, że tak powiem, wygląd przy ataku wilków. Farba jeszcze właśnie nie jest skrzepnięta, dość dobrze to widać, więc no, to musiało się zdarzyć dosłownie chwilę temu. Michał pokaże, no nie wiem, zaryzykujemy i puścimy. Nie? Zobaczymy co będzie, co tam YouTube powie. Jakby wyskoczyła demonetyzacja, no to zbluruję i wrzucę jeszcze raz. No dobrze, no także, ale Michał przejdzie z drugiej strony i możecie zobaczyć, no nieduże ciele, powiem Ci takie, no ale dobre, musiało im smakować. I na pewno chyba nie jeden był, bo to jeden tyle by nie zeżarł, mi się wydaje. Pasowałoby fotopułapkę zawiesić i tu zobaczyć, czy przychodzą jeden, czy jest ich więcej, nie? Przynajmniej byłoby wiadomo. Na tej brodzie, albo tu, ja to bym powiesił tu na tym, przy samym tym. Misiek, pokaż. Słuchajcie, w przerwie między polowaniami, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, przyjechałem, żeby Wam pokazać, jak tak naprawdę wygląda gospodarka łowiecka. Oczywiście, my tego nie zawrzemy w tym odcinku, to musiał nagrać totalnie osobny. Natomiast jest tu parę rzeczy, które u Maćka mi się podobają. Jedno stoi za nami w tle, konstrukcyjnie zbudowana maszyna do pasów zaporowych. Jesteśmy na pasie zaporowym, w którym Maciek trochę poopowiada Wam o tym, ogólnie o tym pasie. Są lizawki. Ile tych pasów tu na tym OHZ-cie jest? OHZ tutaj, na którym jesteśmy, ma prawie 14 000 hektarów. Ja tu jestem od początku tego roku i łączna ilość pasów, jaką zaplanowałem na razie w tym roku, to jest około 8 km. Myślę, że w kolejnych latach coś spróbujemy jeszcze zwiększyć. Liczba lizawek. Ja mam tutaj założenie, żeby w ciągu roku wysypać około tony soli. Na dzień dzisiejszy wyłożyliśmy 600 kg. O maszynie, o której, że tak powiem, Kamilowi się wspomniała, to też w tym roku można powiedzieć nasza produkcja. Pozdrawiamy kolegę Kazimierza. Tak, za to, że to ładnie pospawał, zmontował. Mieliśmy taką starą talerzówkę na OHZ-cie. Gdzieś widziałem coś podobnego kiedyś, więc stwierdziłem, że moglibyśmy coś takiego skonstruować. Przede wszystkim to strażnikom ułatwia pracę, nie tracą dużo czasu. Właściwie jeden strażnik może jechać sobie, obsypać pasy. Tak jak mówiłem, stara talerzówka, lej do nawozu, wchodzi tam 150 kg kukurydzy. Można ustawić sobie wydajność, którą ten lejek zapodaje. Dodatkowo z tyłu możemy jeszcze sobie z 2-3 woreczki na te deseczki w to miejsce położyć i nie trzeba wracać do leśniczówki, można w terenie sobie doładować i jechać na kolejny pas, nie? Głębokość to tam myślę, że około 20-30 cm tego talerzowania jest. Wszystko działa tutaj, że tak powiem, mechanicznie, nie? Także bardzo fajne urządzenie. Trochę może estetykę nam popsuły te klapy gumowe, ale musieliśmy tak zrobić, żeby tej kukurydzy nam nie rozrzucało szerzej, tylko na szerokość tej talerzówki.
No ale tak, to jest właśnie działanie przeciw szkodom, ponieważ Maciek tutaj sypie bardzo intensywnie na tych pasach, głównie na wiosnę. Teraz to jest zdecydowanie mniej ekstensywnie, mniej użytkowane te pasy. Natomiast na wiosnę ze względu na to, żeby ta zwierzyna nie wychodziła na zasiewy, tak? Tak, tak. Generalnie tak, sypiemy głównie w okresie zasiewów. Tutaj strażnik, kolega Mirek jeździ raz w tygodniu. Jak był któryś pas mocniej przeorany, to było tak, że pojechał i 2 razy w tygodniu. Nie ma się coś też oszukiwać, że jeśli mamy ileś tam kilometrów tych pasów, nigdy to nie będzie tak, bo pewnie oglądają nas też myśliwi rolnicy, a może też sami rolnicy i o tym na pewno chciałbym powiedzieć. Nigdy nie będzie tak, że nie wyjdzie żadne zwierzę na pole. Wiadomo, że te pasy czy poletka zgryzowe mocno nam ograniczają te szkody, ale mimo wszystko zawsze ta zwierzyna wyjdzie na te pola, a zwłaszcza już w tej fazie, kiedy kukurydza jest duża, ma tam powiedzmy 3-4 metry, no to te pasy wtedy już tak tej swojej roli właściwie nie spełniają, nie? Ale najbardziej istotna jest ochrona tych upraw na zasiewach, nie? Zwłaszcza jeśli chodzi o kukurydzę. No ale też jeżeli jest jeszcze na polach, powiedzmy, stoi pszenica, stoi owiec, no to wtedy te dziki nie idą tak chętnie na tamte uprawy, tylko zostają częściowo w lesie, albo tutaj zabawią trochę dłużej i mają mniej czasu, żeby na polach zrobić po prostu tą szkodę, nie? Ja znam OHZ-y też, które sypią całorocznie pasy zaporowe. Nie robią to tego tak intensywnie jak na wiosnę, ale mają kilka pasów takich całorocznych i mimo wszystko, że w polach jest kukurydza, wysokie zboże, to dziki jak się przyzwyczają, to i tak odwiedzają te pasy takie całoroczne. Nie? No co, no tutaj jeszcze trzeba dodać jedno, że tu jest bardzo duży, zwarty kompleks leśny. Tych pasów, bo ty je masz tam rozrzucone po całym obwodzie, tak? I tych pasów 8 km, no to w przeliczeniu to wychodzi nam powiedzmy 600 metrów pasa na 1000 hektarów powierzchni obwodu, nie? Tak. I to jest według Ciebie wystarczająco, czy... Ja myślę, że można by tą liczbę zwiększyć. W tym roku powiem tak się nam udało ze szkodami, że właściwie mieliśmy na zasiewie jakiś tam jeden wniosek. Dogadaliśmy się z kolegą, tu rolnikiem polubownie, więc wydaje mi się, że te pasy coś dały. Bo no mówię, mamy prawie 9000 hektarów lasu, reszta to są pola i mimo wszystko na zasiewach, wiadomo, strażnicy łowieccy, ja i dodatkowo jeszcze okoliczni myśliwi nam tu pomagali w pilnowaniu tych upraw. No i udało się tak, że szkody, jeśli chodzi o zasiewy, nie było, nie? Ja jeszcze, no przejdziemy sobie jakby w drugiej części, bo też chcemy, bo tu mamy o gospodarce, to jest taki tylko ułamek te pasy. Natomiast tu by trzeba było trochę więcej porozmawiać, bo Wy jeszcze macie masę łąk, nie? Tak. Tutaj też trzeba dodać, że Wy tych łąk macie ile? 50 hektarów łąk koszonych. Wszystkie łąki są w środku obwodu. Także zwierzyna chętnie z tych mieszanek traw korzysta na tych łąkach. No ja też sobie nie wyobrażam, żebyśmy nie gospodarowali na tych łąkach, bo siłą rzeczy, jeśli ma się dziki w łowisku, a łąki są w środku lasu, no to tak dla rolnika, że tak powiem, są trochę słabą lokalizacją, bo co roku na wiosnę są te łąki przebuchtowane i trzeba je, że tak powiem, uprawić na nowo, nie? Przejdźmy sobie do ostatniego tematu, bo nie chcę, żeby ten odcinek wyszedł nie wiadomo jak długi. Tego, co najwięcej osób interesuje i też taki był mój zamysł przyjechania tutaj. Pogadajmy na temat polowania na OHZ-cie. Bo wiem, że troszeczkę się to zmieniło. Ja też, słuchajcie, ja poluję 22 lata. Kiedyś miałem okazję polować na OHZ-cie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Olesno. Później się to zmieniło, tam obwód przeszedł na koło i tak dalej. Polowałem po wielu OHZ-ach, głównie Lasów Państwowych, bo w Polsce mamy OHZ-y, które są jakby OHZ-ami administrowanymi przez Lasy Państwowe, przez Polski Związek Łowiecki. Tu trzeba rozdzielić, bo mamy, to jest OHZ pod jurysdykcją Zarządu Głównego, tak, ale są też OHZ-y zarządów okręgowych, tak? Na przykład OHZ we Wrocławiu, przykładowo. I mamy jeszcze OHZ-y administrowane przez akademię, przez uczelnie wyższe, bo też takie znam, tak? Także koło Wrocławia mamy też u Krzysia, kolega Krzysztofa, pozdrawiamy na pewno. I to są jakby główne, nie wiem czy jeszcze ktoś inny administruje takie obwody, nie mam pojęcia. Natomiast OHZ to jest tak jak, można powiedzieć, koło, bo większość osób może nie wie, ale to jest normalny obwód, normalnie prowadzona gospodarka, tylko że my w kołach robimy to społecznie i my to robimy z reguły tak, że jest w kole 40 myśliwych, 50, 80, zależy jakie koło. Tak. Sam jesteś w kole bardzo dużym członkiem, ilu was tam jest? 83, 4 jakoś tak. No to w każdym bądź razie to jest koło naprawdę spore. Natomiast my tam to robimy społecznie i funkcje pełnione przez zarządy kół, łowczy, prezes, skarbnik są
myślę, że w 99% są to funkcje społeczne. Natomiast tutaj to jest typowo funkcje, jest etat, tak? Ty jesteś Tak. zatrudniony na etat, kolega Mirek, Tadek są zatrudnieni. Tak. Więc... Można powiedzieć, że jest się takim zawodowym myśliwym, bo polowanie to też praca w naszym wypadku. Oczywiście jest to praca z pasji zarówno moja, jak i pracowników, bo myślę, że jakbyśmy nie mieli tej pasji, to byśmy tutaj nie pracowali. Wracając do naszego polowania na OHZ-ach. Na OHZ-ach Zarządu Głównego wygląda to tak. Mamy stronę główną Zarządu Głównego w Warszawie, zakładka OHZ-y, tam sobie możecie wejść. Zobaczycie wszystkie OHZ-y, kto tymi OHZ-ami zarządza, macie maila, numer telefonu, można skontaktować się telefonicznie albo mailowo. Z tym, że akurat tutaj w naszym przypadku na OHZ-cie Kujan jest bardzo duża presja myśliwych. Mocne obłożenie, Mocne obłożenie. ale tych OHZ-ów ja teraz nie chcę strzelić, ale jest ile? 19? 18 czy 19? 19 jest tak. pod zarządem głównym plus OHZ-y plus zarządów te okręgowych. Ale musicie wiedzieć o tym, że tam macie cennik. Ja na przykład z Maćkiem wczoraj w przerwie poszliśmy sobie na ryby, słuchajcie. No i mówię, Maciek, a jak to wygląda, żeby ktoś mógł przyjechać na dzika? No i weszliśmy w telefon, słuchajcie, w cennik i proponuję wam, żebyście weszli i zobaczyli, bo te dziki wcale nie wychodzą jakoś tam mega drogo. Jak ja sobie to tak przeliczyłem, można przyjechać na taki OHZ, jak na przykład powiedzmy Kujan, czy tam zupełnie inny, ale bo ty masz jeszcze kwaterę, więc można skorzystać z kwatery, która jest w lesie, można zapolować sobie na tego dzika. No jak wejdziecie, to te ceny tam są, więc uważam, że to nie jest drogo, a przejdziemy sobie w dalszej części materiału, tylko widzę, że Misiek będzie musiał sobie wziąć chyba statyw, bo na razie trzyma... Nie? Dasz radę? Jest okej. I Przyzwyczajony jest. przejdziemy sobie dalej do ogólnie do polowania, ponieważ akurat tutaj to jest typowy OHZ ze zwierzyną grubą, tak? Tak jest. I głównie jest to u nas jeleń Daniel. Jest też dzik oczywiście, ale no porównuję to do mojego koła, które Kamil też zna i no u nas w kole tego dzika się bardzo dużo strzelało. Ja sądzę, że tutaj jest go dużej mniej niż na moim terenie, więc generalnie ten teren stoi jeleniem i Danielem. Dzik jest go w planie tam około 120 sztuk, więc można sobie też strzelić. Zapraszam jak najbardziej. Ja sobie przejrzałem też cennik, macie cennik dewizowy, macie cennik krajowy. Natomiast mówię, dewizowo, tak jak Maciek tutaj mówi, że jest duże parcie myśliwych zagranicznych, tak? Tak, Trzeba sobie jasno powiedzieć i musicie pamiętać o jednej rzeczy. Wczoraj jadąc na polowanie, liczyliśmy sobie z Maćkiem mniej więcej koszty, tak? Jakie są koszty utrzymania, jaki musi być przychód, żeby to się zbilansowało albo zarobiło na siebie. No to ja nie będę wam tego tu mówił przed kamerą, ale to nie jest wcale mało, nie? I teraz Tak. licząc traktor, który jest, to jest wasz traktor, nie? Tak. Traktor Znaczy jest wasz. własnością OHZ-u. Czyli nasz myśliwych wszystkich, to Tak może jest. byście mieli świadomość, to jest nasz. Tak samo jest ta talerzówka nasza i tak dalej. Natomiast tu mamy, no są pensje, pracują 3 osoby, bo ty tylko nie tylko polujesz, ale Tak, to w waszej tak. gestii jest szacowanie szkód, tak? Tak jest. No my się zajmujemy szacowaniem szkód, pilnowaniem upraw, podprowadzaniem myśliwych, Urządzenia łowieckie, urządzeniami łowieckimi, poletkami, sól. solą. Także sumarycznie trochę tego jest i mówię, jak się zaczyna wrzesień, to w domu nas nie ma cały czas. Praktycznie do końca Codziennie, stycznia, bo to już do końca później stycznia Kujan jest charakterystyczny, tak? Rykowiskiem zaczynamy, przeskakujemy w Na bekowisko bekowisko i przeskakujemy na zbiorówki, nie? i na zbiorówki, także jest co robić. Dobrze, że tych rogaczy nie masz za dużo, to chociaż ten maj No spokojny. rogaczy nie ma za duży, więc gdzieś tam w maju polujemy z 3 dni, później w lipcu na rui 3 dni i właściwie jest po temacie. Nie? Jest po rogaczach. W każdym bądź razie obwód piękny, położony w zagłębiu OHZ-ów, bo to jeszcze masz 2 OHZ Lasów Państwowych obok, nie? Tak. No. Patrząc na zachód mamy OHZ Krajenkę, to jest OHZ Lasów Państwowych, na wschód OHZ Lutówko. OHZ Krajenka Lasów jest akurat trochę znacznie mniejszym niż nasz OHZ, ale za to OHZ Lutówko ma, jak się nie mylę, około 18 000 hektarów, więc też bardzo duży. Ja na przykład słyszałem o nim zanim tu dojechałem, to o Lutówku już kiedyś słyszałem. Aha. Także też słynie z dużych stanów zwierzyny. Także tutaj akurat, no tak to wygląda, więc ja uważam, że te OHZ-y się otworzyły, to jest moje zdanie, ponieważ ja miałem
wstecz kiedyś chciałem dostać odstrzał na takim OHZ-cie, no nie było takiej możliwości. Teraz to nie jest tak, że, bo też no, Maciek, przecież ja za ten odstrzał musiałem zapłacić, tak? Tak jest. Za tego byka kapitalnego, którego udało się strzelić, zostanie zważony, oceniony i też będzie trzeba zapłacić, tak? To jest inna, to nie jest tak, że to jest za darmo, ale to się musi finansować, to trzeba zrozumieć, tak? Natomiast uważam, że jakby ktoś chciał sobie przykładowo przyjechać tutaj, w ogóle to mamy tak, okręg pilski, a to jest jakieś pojezierze, bo to jest tyle jeziorek, jak to się to nazywa? Generalnie okolice mówią na to Bory Kujańskie. Bory Kujańskie. Bory okay. Kujańskie, tak. Ale można sobie przyjechać, słuchajcie, to jest jeden taki ośrodek, który tutaj mieliśmy okazję się stołować na nim, Poziomka się nazywa, Tak bardzo jest. ładnie, położona nad samym jeziorem, więc można sobie wynająć łódkę, można wynająć sobie kajak, można zostać na leśniczówce, ale można sobie z rodziną przyjechać i w międzyczasie można sobie wyjść na polowanie, bo ja myślę, że z samym odstrzałem w rykowisko, no może być kłopot, czy tam w bekowisko, ale myślę, że jak później tą późną jesienią, jak ktoś by chciał przyjechać na dzika, Tak, czy na łanie, to nie ma wielkiego problemu, Jakieś nie? łanie tam Daniela, jelenia, to myślę, że z tym nie ma problemu. Z rykowiskiem oczywiście ja też nie mówię nie, tylko wszystkie takie zapytania mimo wszystko dobrze by było robić początkiem roku kalendarzowego. Ale ja wam powiem, bo myśmy tu z Maćkiem rozmawiali, no ciężko jest, no bo tu wiesz jakie masz obłożenie myśliwych dewizowych, bo obwód jest świetny, są dobrzy podprowadzający, efektywność jest wysoka, więc tutaj i to rykowisko jest, tak? No i oczywiście później jest bekowisko, nie? Tak jest. No więc tutaj akurat głównie myśliwi zagraniczni, ale no tak to musi funkcjonować, no musi to za siebie zarobić i tyle. Tak jest. No i co, coś tam jeszcze chcesz powiedzieć? Myślę, że to wszystko. Omówiliśmy dość wszystko ładnie, dobrze. Na zrobimy- pewno zobaczymy się w październiku na bekowisku. To zrobimy tak. Jeżeli wy będziecie mieli pytania odnośnie OHZ-ów, a Maciek będzie umiał wam na te pytania odpowiedzieć, to piszcie mi w komentarzach pod tym filmem te pytania i jak będziemy kręcić bekowisko, przyjedziemy tutaj na Daniele, no to wtedy Maciuś sobie wydrukuje i będzie siedział i będzie odpowiadał. Tak? Jak będzie znał odpowiedź, to będzie odpowiadał, a my tu gdzieś po 15 października pewnie przyjedziemy. Tak, może coś dokręcimy właśnie wtedy z urządzeń łowieckich i z pasów czy z poletek. No i dobrze. Połączymy to jakoś. Michał tu żeby zaraz to nie pokaże wyglądało. jeszcze, myślę, że przejdzie kamerą. Aha, fajna nazwa, prądy, nie? Tak, prądy wzięła się stąd, że jest tu Linia. Jest tu linia. No jest. Też można o pasach powiedzieć, że linie wysokiego napięcia zawsze są fajnym miejscem na zrobienie pasa, no bo generalnie nie przeszkadza to leśnikom, jeśli to nie jest blisko jakiejś uprawy młodej, nie? Tak, ale tutaj zawsze było, energetyka sobie czyści pod tym, żeby im druty nie zarastały. Tak. Dla nich to jest też plus. Plus, tak, bo my im pomagamy w tym. No w każdym bądź razie, będziecie mieli pytanie odnośnie polowania na OHZ-ach, to ja to też po to robię, żebyście wy mogli się uzyskać odpowiedzi na te pytania, więc myślę, że Maciek tutaj będzie w stanie wam odpowiedzieć, jak będziemy kręcić bekowisko, no to wtedy go przyciśniemy i będzie odpowiadał. No. Także co, ja ci dziękuję jeszcze raz, dziękuję chłopakom, tatkowi, Mirkowi za pomoc i widzimy się Na bekowisku. na bekowisku za 4 Już tygodnie. niedługo. Już niedługo. Także do zobaczenia i do żbur. Na żbór.